Cześć, obok nas odjeżdża właśnie ekspres do Salzburga, a ja chciałem Was zaprosić na wycieczkę kolejami austriackimi z Wien Hauptbahnhof, czyli dworca głównego w Wiedniu, w kierunku południowym, dawną trasą kolejową przez Graz do Triestu. My co prawda aż nad Adriatyk nie dojedziemy, ale obejrzymy sobie położony około godziny jazdy od Wiednia historyczny odcinek tej właśnie trasy przez przełęcz Semmering. Do połowy XIX wieku było to brakujące ogniwo w podróży pociągiem do należącego wtedy do monarchii austro-węgierskiej portu w Trieście. Inżynierowie długo nie byli w stanie poradzić sobie z trudnymi warunkami terenowymi i poprowadzić tory przez góry. Liebe Reisende, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Wien-Meidling, dem Anschluss zum Regionalverkehr, Stadtverkehr und U6. Für weitere Anschlüsse beachten Sie bitte die Informationstafel auf den Bahnsteigen. Wenn Sie hier aus- oder umsteigen, verabschiede ich mich von Ihnen im Namen der ÖBB. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise, wünschen Ihnen eine gute Weiterreise, noch einen schönen Samstag und auf Wiedersehen. Dear travelers, we are arriving soon our next stop, Wien-Meidling. The connections via city traffic, regional traffic and U6. For the connections, notice the info boards on the platforms. If you're leaving us here or changing the trains, I say goodbye on behalf of ÖB. We hope you have a pleasant journey. Wish a nice onward journey. Po kilku minutach dojeżdżamy do przystanku Wien-Meidling w czasie budowy dworca głównego, a właściwie przebudowy dawnego położonego wcześniej w tym miejscu dworca południowego, czyli Südbahnhof. Tutaj przyjeżdżały i stąd odjeżdżały pociągi m.in. z Warszawy. A po krótkim przystanku w Wien-Meidling pojedziemy dalej na pokładzie ekspresu do Graz, do następnej stacji Wiener Neustadt. Our next stop is Wiener Neustadt Main Station. Die Business-Klasse, die erste Klasse sowie das Bordrestaurant in Wagen 25 befinden sich am Ende dieses Zuges in Fahrtrichtung. Im vorderen Teil dieses Zuges in Fahrtrichtung befindet sich Wagen 23 und 21. In Wagen 23 befindet sich die Ruhezone. Bitte beachten Sie das Telefonieverbot und leise sprechen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. In Wagen 21 befindet sich die Familienzone und der Fahrerbereich. The business class, the first class and the board restaurant in carriage 25 is the end of this train in driving direction. In the front section of this train in driving direction is carriage 23 and 21. In carriage 23 is our quiet zone. Please note the ban of mobile phones and also quiet speaking. We hope for understanding. In carriage 21 is our family zone and the bicycle area. Tak jak wspomniałem, zatrzymamy się jeszcze w Wiener Neustadt. Podróż tam z Wiednia trwa około 30 minut, a następną stacją będzie Semmering. Cała wycieczka pociągiem z Wiednia do Semmering trwa około godziny i 20 minut. Tutaj pokażę Wam jej skróconą wersję. Ograniczymy się do najciekawszych odcinków, zwłaszcza tego ostatniego górskiego fragmentu historycznej trasy. Na razie jedziemy przez rozległe równiny na południe od Wiednia. Gdybym miał miejsce przy oknie po drugiej stronie pociągu, to byłoby pewnie widać łagodne wzgórza, na których znajdują się winnice. Będziemy mijać bardzo ładną miejscowość Baden, znaną z położonego tam kasyna. Ciekawą atrakcją jest tradycyjna kolejka, przypominająca właściwie trochę tramwaj, która jedzie bezpośrednio spod wiedeńskiej opery do Baden, a służyła tradycyjnie bogatym operowym gościom z nadmiarem pieniędzy, którzy po spektaklach udawali się właśnie do badeńskiego kasyna, żeby kontynuować tam różne rozrywki i głównie tracić pieniądze. Dzisiaj jest to coś w rodzaju lokalnego pociągu podmiejskiego, coś jak kolejka WKD w Warszawie. Warto w każdym razie skorzystać z okazji i podczas pobytu w Wiedniu wybrać się właśnie kolejką do Baden, tym bardziej, że jest to bardzo, bardzo ładna miejscowość. Okej, ja przytnę teraz nagranie, aż znajdziemy się przed Wiener Neustadt. Wenn Sie hier aus- oder umsteigen, verabschiede ich mich von Ihnen im Namen der ÖBB. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise, wünschen Ihnen noch eine gute Weiterreise, einen angenehmen Samstag und auf Wiedersehen. Dear travelers, we are arriving soon our next stop, Wiener Neustadt Main Station. The connections via regional train to Buchberg am Schneeberg, departing time 2:38 at platform 8C to D. Regional train to Sopron at 2:37 at platform 21. City Jet Express to Peierbach-Reichenau.
at 2:38 at platform 9C to D. Return train to Aspang-Markt at 2:39 at platform 1D. Return express to Fehring at 3:03 at platform 21. Return train to Leobersdorf at 3:05 at platform 1. If you're leaving us here or changing the trains, as a goodbye on behalf of ÖBB, we hope you have a pleasant journey, wish you a nice onward journey and a relaxed Saturday. Goodbye. Wir erreichen Wiener Neustadt Hauptbahnhof auf Bahnsteig 4. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Außerdem begrüßen wir recht herzlich unsere Reisenden von Austrian Airlines mit der Flugnummer OS 3585 auf unserer Reise. Diese führt uns über Semmering, Mützzuschlag, Kapfenberg, Bruck an der Mur. Bei Fragen bin ich sowie das Zugteam gerne für Sie da. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt ist Semmering. Dear travelers, if you have joined us new in Wiener Neustadt main station, your ÖBB train team welcomes you in Railjet 657 on our journey to Graz main station. We also say hello to our travelers from Austrian Airlines with flight number OS 3585 on our journey. This journey goes via Semmering, Mützzuschlag, Kapfenberg, Bruck an der Mur. If you have any questions, the train team and I will be happy to assist you. We wish you a nice journey. Our next stop is Semmering. Die Business-Klasse, die erste Klasse sowie das Bordrestaurant in Wagen 25 befinden sich am Ende dieses Zuges in Fahrtrichtung. Am vorderen Teil dieses Zuges in Fahrtrichtung befinden sich Wagen 23 und 21. In Wagen 23 befindet sich unsere Ruhezone. Bitte beachten Sie das Telefonierverbot und leise sprechen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. In Wagen 21 befindet sich unsere Familienzone und der Fahrradbereich. The business class, the first class and the board restaurant in carriage 25 is in the rear section of this train in driving direction. In the front section of this train in driving direction is carriage 23 and 21. In carriage 23 is our quiet zone. Please note the ban of mobile phones and also quiet speaking. We hope for your understanding. In carriage 21 is our family zone and the bicycle area. Nie chciałem wchodzić w słowo konduktorowi, więc poczekałem aż skończy. Wyjechaliśmy z Wiener Neustadt. Miasto zresztą też jest warte odwiedzenia i jest związane z historią Polski, bo tutejszą akademię wojskową w czasach austro-węgierskich kończyło też wielu przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Tutaj pani zapowiedziała właśnie następny przystanek Semmering, pewnie za około 30-40 minut. My jedziemy dalej w kierunku gór, które zaraz będzie widać. Zrobiłem skok w nagraniu i minęliśmy już chyba stację Glognic, kiedyś ostatnią na tej trasie przed konieczną przesiadką do powozu. No właśnie, pozwólcie, że wrócę do krótkiego rysu historycznego. Jak wspomniałem, do połowy XIX wieku, choć powstały już w międzyczasie główne odcinki trasy kolejowej z Wiednia do Triestu, który był bardzo ważnym wtedy austro-węgierskim portem nad Adriatykiem, no to istniało jedno słabe miejsce na tej trasie, to właśnie ten zaczynający się za oknem górski rejon pomiędzy miejscowościami Glognic i Mürzzuschlag. Pociągi z Wiednia dojeżdżały wtedy do Glognic, a tam pasażerowie musieli przesiadać się wraz z bagażami do powozów i rozpoczynała się uciążliwa, ciężka przeprawa przez kręte górskie drogi i przez przełęcz Semmering, a następnie w dół doliny do miasteczka Mürzzuschlag, gdzie czekał pociąg jadący dalej do Graz, Triestu, czy jak ktoś chciał, to nawet do Wenecji czy do Rzymu. Rozbudowa tej tak zwanej południowej kolei Südbahn trwała w latach 1840 i 1850, a jej najtrudniejszy górski odcinek wybudowany został w 1848 do 1854 roku i był wtedy pierwszym na świecie górskim odcinkiem kolejowym. W najwyższym miejscu tory wspinają się no prawie powiedzmy na 1000 metrów, troszeczkę mniej. Głównym inżynierem odpowiedzialnym za to techniczne osiągnięcie owych czasów był Karl von Gega, którego cesarz w wyrazie uznania awansował do stanu szlacheckiego czy stanu rycerskiego, a pierwszy pociąg na pełnej trasie kolejowej z Wiednia do Triestu opuścił wiedeński dworzec, tak jak my dzisiaj, choć wtedy był to tak zwany Südbahnhof, dworzec południowy. Pierwszy
1 sierpnia 1857 roku. Na początku XX wieku, tak jak przeczytałem, cała podróż z Wiednia do Triestu, to jest niecałe 600 km, zajmowała około 10 godzin, no a dzięki odcinkowi przez przełęcz Semmering nie zajmowało to już co najmniej 2 dni z przesiadką do wozów, którymi zwykle jechano przez góry całą noc i to przy dobrej pogodzie. Trasę kolejową na tym odcinku poprowadzono kilkunastoma tunelami. Najdłuższy z tych tuneli ma 1,5 kilometra długości i poprowadzono ją również po kilkunastu wiaduktach. Zobaczymy później w małym muzeum na stacji Semmering makiety takich wiaduktów. Jeden z wiaduktów wraz z podobizną inżyniera Karla von Geiga został nawet uwieczniony na dawnym austriackim banknocie 20-szylingowym, który zresztą pamiętam jeszcze w obiegu z lat, kiedy sam w latach 90. mieszkałem w Wiedniu. Cała ta górska trasa pomiędzy stacjami Gloggnitz a Mürzzuschlag liczy około 40 km, a do pokonania różnicy wzniesień musiały posłużyć wtedy specjalne lokomotywy, no bo nie każdy parowóz był do tego zdolny, nie każdy był w stanie. Na początkowym etapie projektów zakładano nawet budowę wagoników ciągniętych przez liny czy na kołach zębatych, ale na szczęście ostatecznie wygrał i zrealizowany został projekt Karla von Geiga. Zresztą w innym odcinku zobaczymy kilka takich ówczesnych lokomotyw, na przykład lokomotywy Steinbrück czy Gmunden z połowy XIX wieku, z lat 40., 50. XIX wieku, które są prezentowane w bardzo ciekawym muzeum kolejowym Südbahn Museum w Mürzzuschlag. Muzeum to upamiętnia właśnie w dużej mierze historię budowy kolei przez Semmering, która pod koniec lat 1990. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ja sobie teraz poczytam trochę więcej o historii tej linii kolejowej, a was zostawię z widokami z okna, bo tutaj zaczyna się chyba najciekawszy odcinek tej całej trasy. Na razie pociąg jeszcze dosyć łagodnie wznosi się w górę. Siadłem zresztą specjalnie po prawej stronie, żeby tutaj filmować, bo z położonych tutaj okien jest najładniejszy widok na całe te doliny położone poniżej linii kolejowej. Linia kolejowa przez Semmering od początku zresztą fascynowała podróżnych, także ludzi kultury. Wielokrotnie pisał o niej m.in. austriacki poeta przełomu XIX i XX wieku Peter Altenberg, który zresztą był regularnym gościem w kurorcie Semmering. No a samo miasteczko, sam kurort Semmering, do którego dzisiaj jedziemy na wycieczkę, to zresztą też specyficzny fenomen, ściśle związany z linią kolejową. Cały kurort powstał właściwie znikąd, był pomysłem właścicieli Towarzystwa Kolejowego
Südbahngesellschaft na wykorzystanie pięknie położonej przełęczy Semmering do celów turystycznych i wraz z oddaniem linii do Triestu wybudowano tam dworzec i kilka luksusowych hoteli, które zaczęły szybko przyciągać śmietankę towarzyską Wiednia i w ogóle całej monarchii austro-węgierskiej. Semmering był też znany będącym wtedy pod austriackim zaborem Krakowie, w Lwowie, także właśnie na terenach Polski. Bądź co bądź ten kurort w górach położony był dzięki kolei stosunkowo niedaleko Wiednia. Można było koleją dojechać wtedy w 2,5 godziny. Nawet nazywano Semmering takim żartobliwie takim górskim przedmieściem Wiednia. No i dosyć szybko obok hoteli powstały wille, domy letniskowe i w ten sposób bardzo szybko narodziło się miasteczko, którego wcześniej właściwie nie było, poza jakimiś lokalnymi gospodami, które służyły podróżnym praktycznie od średniowiecza. Semmering jest więc kurortem powstałym właściwie wyłącznie dzięki linii kolejowej. Zresztą w tym lub kolejnym nagraniu wybierzemy się na spacer po tym ciekawym miasteczku. Dzisiaj ta linia przez Semmering jest nadal intensywnie wykorzystywana w ruchu pasażerskim i towarowym. Zauważyliście pewnie, że minęło nas już kilka pociągów, ale to ma się niebawem zmienić, ponieważ trwa właśnie budowa innego, gigantycznego przedsięwzięcia kolejowego, tunelu kolejowego pod całym masywem górskim. To będzie tak zwany Semmering Basis tunel o długości około 27 km. Prace nad tym tunelem zaczęły się w 2012 roku, a ukończony ma być około 2030 roku. Niezwykłe wyzwanie inżynieryjne na miarę XXI wieku, tak jak dawna trasa kolejowa przez Semmering była wyzwaniem na miarę połowy XIX wieku i wtedy dużym osiągnięciem był najdłuższy na tej trasie tunel o długości, jak mówiłem, 1,5 km. Basis tunel będzie też w pewnym sensie odciążeniem dla tej bardzo intensywnie wykorzystywanej teraz historycznej linii kolejowej, choć oczywiście pojawiły się też głosy, że doprowadzi do bankructwa, do upadku wielu biznesów w lokalnych miasteczkach, no bo pociągi i pasażerowie będą teraz po prostu przemykać tunelem pod Semmeringiem i pod okolicznymi miejscowościami. No, choć przyznać trzeba, że tak czy inaczej tutejszy kurort Semmering, czas świetności przełomu XIX i XX wieku, czy początku XX wieku, ma już dawno za sobą, a wielkie luksusowe hotele w większości stoją dzisiaj puste. Zresztą obejrzymy je sobie przy kolejnej okazji, bo to jest też coś fantastycznego do zobaczenia. Tutaj warto zwrócić uwagę na ruiny zamku w miejscowości Klam, widoczne po lewej stronie. Jesteśmy już w zasadzie bardzo blisko stacji Semmering i za kilka minut wysiadamy.
To jest też charakterystyczna konstrukcja na tej trasie, tunel w zboczu skały, częściowo z taką kolumnadą, z której otwiera się piękny widok na dolinę. Wydaje mi się, że chyba teraz przejeżdżamy przez jeden z tych najbardziej znanych kilku wiaduktów na tej trasie. Może kiedyś uda mi się go pokazać od dołu, bo robi on naprawdę wrażenie, wygląda trochę jak taki dawny rzymski akwedukt. A to, co widać, to mogą być skały, na których dawni inżynierowie mieli jeden ze swoich punktów pomiarowych i właśnie stąd wytyczali po zboczach góry trasę kolei, którą dzisiaj sobie wygodnie jedziemy. Liebe Reisende, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Semmering. Wenn Sie hier aussteigen, verabschiede ich mich von Ihnen im Namen der ÖBB. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise, wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag und auf Wiedersehen. Dear travelers, we are arriving soon at our next stop, Semmering. If you're leaving us here, I say goodbye on behalf of ÖBB. We hope you have a pleasant journey. Wish you a nice Saturday and goodbye. Okej, konduktor zapowiedział już stację Semmering, więc ja szykuję się powoli do wysiadania. Po około godzinie i 20 minutach jazdy z Wiednia jesteśmy na stacji Semmering, a pociąg jedzie dalej do Mürzzuschlag i do Graz, stolicy Styrii. Tutaj widać, jak cały skład pociągu wjeżdża w najdłuższy na tej trasie 1,5-kilometrowy tunel pod przełęczą Semmering. Sama przełęcz jest położona na wysokości 1000 metrów.
Stacja położona jest poniżej kurortu, może tego tutaj tak nie widać, ale żeby dostać się do hoteli i pensjonatów trzeba naprawdę wdrapać się dosyć wysoko na górę. No ale rzućmy najpierw okiem na pamiątki znajdujące się na samym dworcu. Jest tutaj wystawiony jeden z dawnych składów pasażerskich, aczkolwiek raczej z lat 50. czy 60. XX wieku. Natomiast o dawnej historii budowy kolei przez Semmering przypomina pomnik czy tablica pamiątkowa na cześć jej głównego budowniczego Karla von Gega. Jest tutaj także tablica informacyjna z krótkim opisem historii kolei przez Semmering. A w budynku stacji znajduje się punkt informacji turystycznej oraz niewielkie muzeum upamiętniające budowniczych trasy kolejowej. To jest na przykład makieta jednego z wiaduktów, po których przed chwilą jechaliśmy. Tu są różne instrumenty pomiarowe, lampka stosowana podczas budowy tunelu czy lampa kolejowa. Tutaj widać plakat z okazji 150-lecia kolei przez Semmering obchodzonego w 2004 roku. To są pamiątki z pobytów różnych znanych postaci w okolicznych hotelach czy pensjonatach. No i akcent z czasów powojennych przez Semmering przebiegała w 1945 roku granica stref okupacyjnych sowieckiej i brytyjskiej. Tymczasem na stację wjechał pociąg do Wiednia, ale ja nim jeszcze nie wracam, wybieram się na spacer po miasteczku, a potem jadę dalej do Mürzzuschlag zwiedzić tamtejsze muzeum kolejowe. O tym wszystkim w kolejnych odcinkach.